Piotr Czaban, program Czaban robi raban na żywo. Też Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. Właśnie jesteśmy w momencie uruchamiania naszej transmisji na Facebooku, na kanale Czaban robi raban, na YouTubie również. Jeszcze, ponieważ to wszystko dzieje się tutaj na bieżąco. Dobrze, to tak będziemy nadawali. Słyszę tutaj jeszcze siebie w odsłuchu. Tak, dzisiaj padł strzał w obecności aktywistów Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. To było wyjście na taki patrol poszukiwawczy z rana, ale okazało się, że człowiek, którego mieli szukać aktywiści Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, który był zaginiony od kilku dni, odnalazł się po stronie białoruskiej. Wówczas aktywiści naszego Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego zdecydowali, że udadzą się w miejsce, gdzie chociażby rok temu zaginął Abdul Karim Jemeńczyk, korzystając z tego, że po prostu są ludzie gotowi do kontynuowania takich poszukiwań. I gdy byli w lesie, padł strzał, zza drzew wybiegli strażnik graniczny, strażniczka. Jak to wyglądało, o tym za moment usłyszycie w relacjach tych, którzy tam byli. Mariusz Kurnyta, człowiek lasu, Urszula Wolfram, Michał, wolontariusz Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Później jeszcze połączymy się z Katarzyną Mazurkiewicz-Bylok, która opowie o tej spirali też nienawiści, która jest skierowana w stronę aktywistów. I też porozmawiamy z Karoliną Mazurek w sprawie jutrzejszego pogrzebu. Jutro w Bochonikach po godzinie 15 powinien odbyć się pogrzeb Syryjczyka, którego ciało odnaleziono 23 października w okolicach Torów, niedaleko wsi Dobrowoda. I o szczegółach też tego będziemy mówili tutaj w tym programie, ale zacznijmy od nagrania z lasu. Zobaczcie sami, jak wyglądało spotkanie aktywistów Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego ze Strażą Graniczną. Zwróćcie uwagę na pierwsze sekundy filmu, bo to w tych pierwszych sekundach padnie strzał. Ze względu na sytuację prawną, głosy strażników granicznych zostały zmienione, twarze ich też zamazane, ale sprawa została zgłoszona na policję. A zaraz po tym nagraniu połączymy się z Mariuszem Kurnytą, czyli z człowiekiem lasu, który też na tym filmie jest widoczny. Co pan strzela? Pan leży tutaj już kurwa człowiek jakiś kurwa leży. Nie no to my, to właśnie nie, no to my myśleliśmy, że to ci, że to nasi ci to jest goście. A to wy identycznie. Tak? No, ja patrzę na ten, że idziecie, tak skradacie mnie czym tego, grupa. A okrzyk idzie! Gdzie okrzyki ostrzegawcze? Dlaczego podstrzał bez okrzyków? Gdzie jest okrzyk ostrzegawczy? Imię, nazwisko, stopień. Poproszę imię i nazwisko, stopień. Oddała pani strzał nawet tym ślepakiem? Tak, ślepakiem. Gdzie jest ostrzegawczy okrzyk? Byłem w wojsku, wiem jak się wygląda. Spokojnie. Nie, No ale, gdzie jest... Ale nic nie zrobiliśmy. ale już nie, jedna osoba leży w szpitalu postrzelona w kręgosłup, Imię, więc stopień, nazwisko poproszę. wiemy, dlatego Imię, stopień, nazwisko Jest poproszę. pani na służbie? Ma pani obowiązek. Ale pan też Dzwoń na policję. Dzwoń na policję. Wzywaj tu. Dobrze, ja też dokumenty proszę. Nie, jest tu zakaz przebywania? Ale ja też mogę pana Jest tu zakaz wylegitymować. przebywania? Dobrze, Mariusz Kurnyta, człowiek lasu. Ale to proszę też Pan dokument mi dobrze pokazać. byłoby, żeby pan Komendy? też wykrzyknął, że Polska, czy to Ale Polska, co- Polska, kurwa, tu strzelamy nie- do wszystkich ludzi? No. Nie strzelamy do ludzi. strzelamy. A co to było? Komendy Co to gdzie było? padły? Gdzie komendy? Prosiłam pana. Tak, nikt nie strzela do Pani, Nikt nie strzela? Strzał Co padł. to było? Przepraszam. Półka, wiadomo, to dlatego. No takiego Imię, straszenia, stopień, wiadomo, nazwisko, to poproszę też bardzo. zaskoczeni byśmy tak samo Nie jak ma- państwo. Imię, możemy stopień, wchodzić nazwisko. do ja do poproszę. swojego przymusu. Nie, Zadzwonił najpierw pan, imię, stopień, mogę nazwisko. podać. Może pani podać, bo pani nie wydała komendy żadnej. Ostrzegawczej. Jest pan świadkiem i pan nikt nie kłamie. W tej chwili. Komendy nie padły. Komendy nie padły żadne. Powinny paść, tak czy nie? No to tak, Ostrzegawcze, tak czy nie? no właśnie. No Co? Nie krzyczała pani. Tu się tak niesie, że słychać wszystko. Ja pana zobaczyłem. ja do pana krzyknąłem stój Niech i nie zobaczyłem krzyczy, jak pieska krzyknął. i wtedy myślę dopiero pieska zobaczyłem, że to sami swoi Pan Polacy. leżał, ja zawołałem ich, żeby chodźcie po człowiek, a pan co? Kamerę włączoną. Pani zaczęła strzelać, ani jednego okrzyku nie było.
No kiedy wstawałem, biegłem do pana, powiedziałem, stój, krzyknąłem, stój na pewno. Przepraszam, Tylko zobaczyłem o! pieska i wtedy, o, sami swoi. Proszę pana, widzi pan? Wszystko Widzi będzie. pan? Dobrze, nie Wszystko Widzi pan będzie. kamerkę? Widzę. Właśnie. Ej, proszę pana, no. Wszystko wyszło. Bawimy się w wojenkę, czy żyjemy w polskim państwie wolnym? Jeden leży w szpitalu, postrzelony. Nikt się nie bawi w wojenkę. Nie odpuszczę, bo... No wie Kurwa. pan, ten szpitale była też inna sytuacja. Bawicie się w wojenkę, strażnicy? Co jest z wami? Tutaj kilka sekund przed oddaniem strzału nagranie się rozpoczęło. Oczywiście wcześniej też nie słychać żadnego sygnału na kamerce wzywającego was, Mariusz, do zatrzymania. Ale za to było widać zdezorientowanych strażników, którzy podbiegli do was i było słychać zdziwienie. O, to nasi. Dlaczego też nie krzyczeliście, że jesteście Polakami? Mariusz, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Bo tutaj widać było to zamieszanie. Ja bardzo szybko tutaj to jak gdyby nagranie montowałem, zasłonięte są twarze wszystkie. Też po prostu, żeby czas zaoszczędzić, zmieniony głos automatycznie dla wszystkich. Ale Mariusz, oddaję teraz tobie głos. Jak to wyglądało? Witam wszystkich. Co mogę powiedzieć na ten temat, Piotrze? Wiesz, poszliśmy na spacer, to nowy patrol, tak jak zawsze. Szliśmy, rozmawialiśmy głośno, rozmawialiśmy po polsku. Wcześniej znalazłem kombinezon jeszcze do Uli, do chłopaków mówiłem, czy ktoś nie chce kombinezona. To było w odległości jakieś 30-40 metrów od tego miejsca, gdzie padł strzał. No i to głośno żeśmy rozmawiali, śmialiśmy się nawet z tego kombinezonu białoruskiego oczywiście. Zawiesiłem go na krzaku, no i poszedłem dalej do przodu. I w odległości zobaczyłem jakieś 10 metrów człowieka, że leży zamaskowany, no leży w liściach, tak, tylko głowa wystaje. To była taka dolinka. No i odwróciłem się jak na filmiku już było widać i mówię, że człowiek i machłem ręką do ekipy POP, do wolontariuszy, do aktywistów, że człowiek, tak? No i oni ruszyli w moim kierunku, byli jakieś 20-30 metrów niektórzy za mną. No i w tym momencie padł, jak ja się odwróciłem w drugą stronę z powrotem do tego człowieka, padł strzał i dopiero wtedy, że straż czy stój, hasło jedno rzucone. No ale sorry, przed strzałem komendy trzeba wydawać, tak? Nie padła żadna komenda, że stój kto idzie, stój bo strzelam. Żadnego ostrzeżenia, nic kompletnie zero. Zero okrzyków ostrzegawczych, żeby się nie zbliżać czy cokolwiek. Druga rzecz to było 200 metrów od drogi publicznej, głównej drogi. Nieopodal kobiety chodziły, grzyby zbierały. No i tłumaczyli się głupio, tak? Tam jest przyznane, kobieta przyznała, że strzelała, że oddała strzał. No jest to, nie wiem jak nazwać, bo po samym tym zajściu, nawet na komendzie, które miało miejsce, gdzie sprawdzali niby broń, bo nie widzieliśmy tego, tak naprawdę nikt ze mną nie chciał rozmawiać, nie było komu nawet przyjąć tego zgłoszenia. I to było takie rękę myje, tak? Stwierdzili, że nie był oddany żaden strzał, że wszystkie pociski, naboje się zgadzają po tej kontroli. To było takie 5 minut, pak, dziękujemy, wychodzimy, nie? Komendant dla naszej Elizy powiedział otwarcie, że Straż Graniczna nie nosi straszaki żadnych, że nie używa takich pistoletów, tak? Czyli pytanie teraz, jaki to był pocisk? Czy to była ostra amunicja, czy to było ślepak? No, de facto nie wiemy, tak? No strzał słyszymy. Ja z 10 metrów jak usłyszałem, no, po prostu mnie zamurowało, bo mi zaczęło dzwonić w uszach. I pierwsza myśl, jaka mi przez głowę przeszła, to powiedziałem, że nie odpuszczę. Że tak nie może być, nie? No to co się dzieje, co widzimy, to przekracza wszelkie granice po prostu normalności, tak? To nie pierwszy raz, no jakiś czas temu postrzelony Syryjczyk, teraz do cywila, do mnie, w moim kierunku pada strzał, ja nie wiem gdzie. Jeszcze powiedzmy, bo tutaj w tym nagraniu, które przed chwilą widzieliście, wyraźnie widać, że wy idziecie w kierunku, z którego pada strzał, z którego później nadbiegają strażnicy.
To nie było tak, że wy uciekaliście, szliście w inną stronę. Na nagraniu widać, że strażnicy wybiegają z naprzeciwka. Dokładnie. Wiesz, no słuchaj, no nikt nie jest taki głupi, no przecież jak idziesz głośno w 4 osoby i głośno rozmawiasz, to słychać w jakim języku, słychać wszystko, tak? Druga rzecz, no głupie tłumaczenie, że zrobiło się to tamto. Że myśleliśmy, że no widać po zachowaniu funkcjonariusza tego chłopaka, podbiegł sobie jak do ziomeczka i macha rękami obo swoi, myślałem coś tam, no sorry, ale takie zachowanie służbisty to jest abstrakcja. I później jeden drugiego kryje, że tak były komendy, były polecenia, były komendy, a tak naprawdę nie było nic, żadnych komend. I na szczęście to jest nagrane i to nagranie będzie też dowodem w sądzie, policji też zostanie przekazane, bo ja nie widzę tego inaczej, to musi być przekazane i będzie można sobie podwinąć z przodu to nagranie i wysłuchać, co się działo wcześniej i zobaczyć, jak to wyglądało. A tutaj ja pokazuję, że te kilka sekund wcześniej, później pada strzał i strażnicy. Słuchajcie, ta granica została przekroczona już wielokrotnie. W wyniku działań Straży Granicznej, wojska, na skutek tych decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości, ludzie umierają, bo są wyrzucani do lasu. Tak jak Mariusz powiedział, wylądował Syryjczyk z kulą w plecach niedawno. W szpitalu w Hajnówce tych strzałów było więcej na pograniczu. Mieliśmy stan wyjątkowy trwający wiele miesięcy. Tam nie można było zaglądać, działo się wiele. Ludzie umierają. Kilkadziesiąt osób co najmniej oficjalnie uznanych za zmarłych. Pogrzeby w ostatnich 2 tygodniach 3 osoby zmarły. Jutro kolejny pogrzeb. Jak tylko były wybory 15 października, ktoś może powiedzieć, jęczałem, cisnąłem. Słuchajcie, politycy, ci, którzy będziecie tworzyli nowy rząd, zacznijcie już coś robić, dajcie sygnał, że tak nie wolno. Ale cisza, ale nie, ale po co, na co, są ważniejsze problemy. Mariusz, szczuto na nas. O tym też za moment będziemy mówili. Ale my tych strzałów już się spodziewaliśmy. Bo nas trudno tak w lesie odróżnić. Służby nie idą z nami na poszukiwania zaginionych, nie idą w nocy, kiedy my idziemy szukać. My tam jesteśmy pozostawieni sami sobie. Latają nad głową helikoptery, może gdzieś przemknie kolejny jakiś strażnik graniczny albo żołnierz z bronią i odda strzał. Ja mówię, myśliwi potrafią się pomylić na polowaniach i strzeli jeden do drugiego, a później powie, że to był dzik. Tutaj padło, że co? Że w ogóle był ten strzał, czy nie? No był strzał, tak? I był po prostu, ja to odebrałem, że w moim kierunku i mnie to nie interesuje, że to był strzał w powietrze, w ziemię czy coś. A gdyby to był jakiś świeżak, co przyszedł dopiero na służbę i strzelał, tak? I co? Wróciłbym we worku do dzieci? W miejscu publicznym? Oni nie mają prawa oddać strzału. Nawet policja, kiedy bierze udział w jakichś zamieszkach gumowymi kulami strzelają, zawsze dają ostrzeżenie, tak? Stój, bo będę strzelał. Uwaga. Jestem na Twitterze Straży Granicznej, na platformie X i tutaj przed 4 godzinami Straż Graniczna z wykrzyknikami czerwonymi napisała, że informujemy, że patrol Straży Granicznej nie oddał strzałów z broni służbowej w kierunku aktywistów, którzy pojawili się dziś w miejscu, gdzie była prowadzona niejawna obserwacja w związku z poszukiwaniem osób, które nielegalnie przekroczyły granicę. Czyli Straż Graniczna wypiera się tego, że był oddany strzał. Powyższe potwierdzili wezwani na miejsce przez aktywistów policjanci. Policjanci, którzy nie byli świadkami strzałów, mieli potwierdzić, że nie było oddanych strzałów i Straż Graniczna kłamie. Bezczelnie kłamie. Mariusz, posłuchajmy jeszcze raz. Ja tylko przywrócę głos. Zobaczmy pierwsze sekundy jeszcze raz tego wideo, tego nagrania z dzisiaj, co tam się wydarzyło. Słyszycie strzał, czy go nie słyszycie? Bo ja wyraźnie słyszę podobnie jak aktywiści, którzy byli tam. Spokojnie. No ale... Gdzie jest? No. Był strzał, czy nie był strzał? Ja to podwijałem, bo tu miałem nie od początku ustawione nagranie, ale jeszcze raz przez 10 sekund posłuchajcie tego samego nagrania.
Strzał był czy nie był? Był. Był tam strzał, a Straż Graniczna kłamie, bezczelnie kłamie. Ludzie, słuchajcie, czy wy wierzycie w jakiekolwiek słowo, które wypowiedziała, nie wiem, Anna Michalska ze Straży Granicznej w imieniu całej swojej ekipy? Oni piszą oficjalnie, z logo Straży Granicznej, że patrol Straży Granicznej nie oddał strzałów z broni służbowej. A z jakiej broni strzelali? A może to była jakaś prywatna broń? A może to była jakaś inna i oni się po prostu tak, no napisaliśmy, że nie z prywatnej, ale nie mówiliśmy, że miał może służbowej, ale może nie napisaliśmy, że miał może prywatną. Ludzie, co jest grane? Wy wierzycie w to, co się dzieje, w to, co oni nam wtłaczali przez te ostatnie lata od Usnarza Górnego? Że tak dbają, że ratują, że wchodzą na bagna i ratują i wyciągają? Czasami tak, ale czasami to oni w te bagna mogą przecież równie dobrze ludzi wrzucić. Mogą ich tam pozostawić. Niech umierają. Mogą wyrzucić przez granicę na Białoruś. To jest, nawet ja oglądając, ja byłem w szoku, Mariusz, jak wysłałeś to nagranie, bo łatwo sobie wyobrazić. Pusty las. My chodząc tam odnajdujemy właśnie, czy zaginionych, czy zmarłych, czy wygłodzonych. I oni strzelają. I tak oni pomylili się. Oni myśleli, że jesteście, Mariusz, tymi cudzoziemcami. A teraz sobie wyobraźcie, no bo wy jeszcze byliście w Polsce, sami jesteście Polakami, byliście po śniadaniu, nie uciekaliście, było wam ciepło. A teraz sobie wyobraźmy, że na waszym miejscu są ludzie przerzucani kilkakrotnie przez Białorusinów i Polaków przez las, głodni, ranni, wychłodzeni, na skraju życia i śmierci. I ktoś, nie mówiąc nawet po angielsku, stop, nic, oddaje strzał. A później co? A żandarmeria wojskowa później mówi, bo się żołnierz potknął. Wierzycie w to? Oglądając to i słuchając to, to jest po prostu masakra. To jest po prostu kłamstwo w żywe oczy. Służby okłamują. Ale Piotrek, no słuchaj, no jest na nagraniu, gdzie faktycznie kobieta sama stwierdziła, że strzeliła, tak? Przyznała się. Jest to powiedziane. Druga rzecz jest takie, że jak można powiedzieć, że tak strzeliłam, za chwilę, że nie strzeliłam i straż pisze, że nie strzeliła. Mało tego, kiedy patrol podejmował wobec niej tam jakieś czynności niby, stała za radiowozem chyba z pół godziny, gdzie mogła uzupełnić brakujący pocisk, tak? Nie można tego wykluczyć. Myśmy tego nie widzieli. Nie kazali nam tam podchodzić, tak? Wiesz, no wszystko jest możliwe. Mało tego, nie miała rewizji osobistej. Mogła wszystko schować, sprawdzić tylko broń tą służbową, tak? To trwało 5 minut. Weszli, dziękuję, do widzenia i jesteśmy czyści. Mariusz, a jak się czuje człowiek, który jest w centrum takiej sytuacji? Ty mówiłeś, że może równie dobrze, gdyby to był strzał, gdyby kula ciebie dosięgła, mógłbyś wrócić do domu w worku. Jak się czujesz teraz? Czy to jest jakaś trauma, jakieś przeżycie takie, czy to wiesz? No, ty byłeś w wojsku, Nie, ty jesteś jakby, masz jakieś też nawet takie przygotowanie, obcowałeś z bronią. Tak, słuchaj, prawo użycia broni samo za siebie mówi, tak? Najpierw, zanim nawet na wartę jak szło się, zanim nawet ktoś ci się wdarł, dajmy na to, na wartownię, na teren, to musisz wydać komendy. Stój, kto idzie, służba wartownicza i tak dalej, tak? Stój, bo strzelam. Jeżeli nie pomaga, dajesz kolejne ostrzeżenie, przeładowujesz wtedy strzał w powietrze. Ale komendy, najpierw komendy. I jeżeli nikt cię nie atakuje, nie masz prawa strzelać. Ale oni Żadnego. tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił dziki wschód, tak jak na dzikim zachodzie. Można zrobić wszystko, można strzelać. To ja wam teraz powiem. Pamiętacie, Mariusz, bo my pamiętamy, tak? Ten reportaż Wywózka po polsku, ty byłeś tego świadkiem. Jak strażnik stał z bronią wycelowaną też we mnie, rozmawiał ze mną, co widać na nagraniach. Co widać na nagraniach, które dostarczyłem policji. Prokuratura przekazała to Biurowi Wewnętrznemu Biuro do Spraw Wewnętrznych, przepraszam, Straży Granicznej. I było prowadzone postępowanie pod kątem naruszenia mojej nietykalności. Ja dostarczyłem cały materiał z 2 kamer, gdzie widać nie tylko to mierzenie, ale widać, jak strażnik łapie mnie za aparat, odciąga, jak mówią, że może jeżeli nie wycofam się, nie będę, a ja byłem w miejscu publicznym i dalej będę robił to, co robię, to może mnie przymkną.
i prokuratura umarza. No i na przykład w umorzeniu mam napisane, że tam nie było mierzenia z broni do mnie. A wy możecie to zobaczyć No to wiesz, na wideo. Piotrek, my wiemy dobrze, że kłamią, że naciągają, manipulują. Tutaj jest podstawa, tu jest film, jest dowód. Tego przecież nikt nie zmanipulował, tak? Nie da się tam podstawić, co powiedzą, że statystów wynająłem. Ja oczywiście, przypominam, zmieniłem głos i zamazałem twarze, a że po prostu chcieliśmy dzisiaj szybko się z wami spotkać, nie mogłem tego robić punktowo, czyli nie mogłem tylko zamazać twarzy poszczególnym strażnikom, nie mogłem tylko ich głosu zmienić, bo nie zdążyłbym na spotkanie z wami, dlatego zmieniony głos wszędzie i wszyscy są przysłonięci. Aktywiści tak samo jak strażnicy graniczni, ale to nagranie w oryginalnej jakości trafi do policji. I trafi do sądu, wiesz, bo sprawę będę też wytaczał prywatnie, bo to ma większe brzmienie, bo wiemy, że jeżeli przez policję idzie, to prokuratura, śledztwo zostanie wszczęte, za chwilę rękę myje, dziękujemy, do widzenia, tak? No, nie mamy prawa żadnego takim, jakie powinno być, tak? Jeżeli chodzi o takie sprawy, o takie postępowanie. Ta kobieta automatycznie powinna zostać zawieszona w czynnościach, która strzeliła. Ten funkcjonariusz, który ją bronił, pociągnięty tak samo, jakaś kara albo degradacja, bo miał tam 2 strzałki, to nie wiem, czy to jest sierżant BSG, czy jak to się tam nazywa, mniejsza z tym. I powinni po prostu za swoje nadużycie obowiązków zapłacić, tak? Mariusz, I druga rzecz, powiem tak szczerze, tak jeszcze na koniec powiem tak, ja naprawdę żałuję, że nie postrzeliła mnie w nogę. Naprawdę żałuję, wiesz czemu? Nie gadaj głupot. Wtedy już nie byłoby manipulacji żadnej. No nie mów głupot, Mariusz. Mariusz, kto by chodził do lasu? Kto by pokonywał te kilometry? Kto by był dla nas wsparciem? No ja wiem, żebyś chodził na rękach, ale byś chodził, a jakbyś nie mógł na rękach chodzić, to byś się czołgał. Mariusz, dziękuję ci bardzo. Trzymaj się, dziękuję za twój czas. Wiem, że jest cenny i że jesteś zmęczony. Odpocznij, a później z twojego telefonu po rozmowie z Kasią Mazurkiewicz-Bylok przekaż to łącze do Karolinie Mazurek, bo z nią też jeszcze się spotkamy w tym programie na końcu audycji. Dziękuję, Mariusz, pozdrawiam, a teraz łączymy się z Urszulą Wolfram, która też była na tym samym patrolu, na którym był Mariusz. Tam była też Eliza Kowalczyk, był Michał, właśnie już wiem, też Michał będzie z nami za moment na łączach. Michał Nowacki. Tak, Michał jest nowym wolontariuszem, stąd nie miałem pamięci do nazwiska. Jak to wyglądało, Urszulo, z twojej perspektywy? Nie było tego strzału, Mariuszowi się przewidziało, nam tutaj słuchającym tego nagrania też się przewidziało? A poczekaj, Urszulo, zaraz mamy kłopot z dźwiękiem, być może też tutaj gdzieś to jest... Momencik i za moment będziemy... Halo, halo? Dobry wieczór, słychać teraz mnie? się słyszymy, tak. Czy też, tak jak teraz ciebie słyszymy, czy ty też tak słyszałaś strzał w Puszczy Białowieskiej dzisiaj podczas patrolu? Głośno i wyraźnie. Ja byłam osobą, która szła na samym końcu tego patrolu, ponieważ wcześniej spotkaliśmy trochę koczowisk i po prostu je fotografowałam. Sfotografowałam nawet ten zawieszony przez Mariusza kombinezon czarny i w tym momencie właśnie usłyszałam strzał. Początkowo nie dotarło do mnie, do mego mózgu nie dotarła informacja o tym, że jest to strzał, który padł tak blisko nas. Dopiero w momencie, kiedy usłyszałam krzyki, podeszłam szybciej, to ja zrobiłam to zdjęcie wszystkich osób znajdujących się blisko funkcjonariuszy i dopiero w tym momencie właściwie dotarła do mnie ta informacja, że był to strzał oddany w kierunku grupy, która się zbliżała. Potem, kiedy oglądaliśmy sobie ten teren, stwierdziłam, że był to świetny teren do obserwacji, ponieważ był położony nieco wyżej. Świetnie było widać całą naszą grupę, która zbliżała się właśnie do funkcjonariuszy, więc nie sądzę, że ten patrol znalazł się tam jakoś przypadkowo. Poza tym zastanawia mnie też w ogóle ułożenie funkcjonariusza, tak, który, jak Mariusz powiedział, wystawała mu głowa z trawy, więc leżał na ziemi jesienią, na samych liściach, nawet nie na mchu. Można się zastanawiać, co robi taki człowiek, tak, w takiej pozycji, w takim miejscu. I sądzę, tak sobie domniemuję, że była to zasadzka przygotowana na ludzi. Akurat myśmy weszli w to miejsce
bo jak usłyszeliśmy od funkcjonariusza, nie spodziewał się, że wejdą tam ludzie tacy jak my z patrolu o białym kolorze skóry. Tutaj Mariusz też podkreślał to, że on i nasz kolega, którzy mają brody, kolega również nasz ma taki wygląd człowieka z Bliskiego Wschodu i myślę, że właśnie ten wystrzał był reakcją na to, że po prostu dwie osoby, które być może skojarzyły się z cudzoziemcami, do nich oddano ten strzał. Strzał było słychać głośno i wyraźnie. Chwilę po tym, właśnie po tej całej dyskusji z funkcjonariuszami, Mariusz tego chyba jeszcze o tym nie wspomniał, że prosiliśmy wielokrotnie o to, żeby funkcjonariusze się przedstawili nam, powiedzieli, z jakiej placówki są. W zasadzie udzielili informacji, że są z placówki w Dubiczach Cerkiewnych. Ja chwilę po tym wykonałam telefon do placówki w Dubiczach Cerkiewnych. Poinformowałam dyżurnego o tym, że patrol Straży Granicznej strzelał do nas. Przedstawiłam się, że jestem z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Dyżurny był, mogę powiedzieć, że z upływem czasu, kiedy opowiadałam o tej sytuacji, był coraz bardziej zdenerwowany. Jakby nie chciał przyjąć do wiadomości tego, że to funkcjonariusze oddali ten strzał. Powiedział, że jest to absolutnie niemożliwe. Wtedy jeszcze mieliśmy tą informację, że ta funkcjonariuszka strzelała z jakiejś broni hukowej, że był to ślepy nabój. W tej chwili nie mamy już takiej pewności, tak? Słyszeliśmy o tym, że przyznała się do oddania tego strzału. Dyżurny poprosił mnie o to, żebym zadzwoniła za jakieś pół godziny. Myśmy w tym czasie cały czas gonili tych funkcjonariuszy. W zasadzie naprawdę bardzo szybko się oddalali, niemalże biegli. Przeszli na drugą stronę ulicy. I teraz uwaga, w lesie po drugiej stronie ulicy znajdowała się kobieta, która zbierała grzyby. Chcę powiedzieć, że w tej sytuacji, w jakiej myśmy się znaleźli, mógł znaleźć się każdy. Dosłownie każdy człowiek, który wszedł do lasu w pobliżu Hajnówki. To jest przerażające doświadczenie. Pytałem Mariusza, jak się czuje, jak ty się czujesz? Myślę, że z upływem czasu w zasadzie zaczyna docierać do nas to wszystko, co się wydarzyło. Po prostu wydaje mi się, że w tym momencie każdy obywatel może czuć się niepewnie, wchodząc do każdego lasu, tak? Wiemy, że jest to czas zbierania grzybów, że tych grzybiarzy jest dookoła dosyć dużo. Grzybów jest dużo, nawet w tym miejscu były ścięte grzyby. Więc nie wiem, to tak jak mówiłeś, jakaś granica po prostu została przekroczona. Naprawdę nie możemy czuć się bezpiecznie w lasach w okolicach granicy. A jak sądzisz, jak to wpłynie na nasze działanie? Czy przestaniemy chodzić, przestaniemy szukać? Wiemy o tym, że kilka dni temu został postrzelony przypadkowo Syryjczyk, tak? Myślę, przypadkowo? że każdy z nas... Ula, ostrożnie. Ostrożnie z tym przypadkowością. Właśnie daję cudzysłów do tego przypadkowo. Coraz trudniej jest nam uwierzyć, szczególnie w tej sytuacji, że ten strzał został oddany przypadkowo. Poza tym my jesteśmy osobami, które mają kontakt z wojskiem, tak? Wojsko zawsze przyjeżdża na nasze wszystkie interwencje, czy są to interwencje samej Straży Granicznej, gdzie dokonujemy okazania, na szczęście jedno tylko takie mieliśmy, czy też wzywamy karetkę, zawsze przyjeżdża wojsko. Wspomnę tylko o tym, że ostatnio do przekazanego do karetki cudzoziemca Erytrejczyka przyjechało 3 żołnierzy z długą bronią. Nie wierzę w to, że można oddać przypadkowy strzał z tak wielkiej broni po prostu. I myślę, że wszyscy od tego czasu, od czasu postrzelenia Syryjczyka myśleliśmy o tym, że w zasadzie każdy z nas mógł znaleźć się na linii tego strzału. Gdzieś to z tyłu głowy jednak jest, tak? Dzisiaj to się stało. To się stało i razem z tobą był też Michał Nowacki, z którym właśnie się połączymy. Urszulo, dziękuję ci bardzo. Dziękuję za to, co robisz i na pograniczu, i w ramach Podlaskiego Pogotowia Humanitarnego. I dziękuję ci za twoją relację. Trzymaj się, łączymy się teraz z Michałem. Słyszymy się, Michale?
Ja Ciebie słyszę doskonale. Cześć Piotrze. No właśnie słyszę Ciebie też w odsłuchu i widzowie też słyszą. Możemy jakoś ściszyć? Nie wiem, co miałbym ściszyć, bo nie mam Ciebie na podglądzie. Znaczy mam na podglądzie, ale bez dźwięku. Nie słyszysz mnie, tak? Nie słyszysz mnie, tak? Słyszę Cię doskonale. Okej. To ja będę zadawał krótkie pytanie, a Ty, Michale, mów. Opowiedz, co przeżyłeś, jak się czujesz, w lesie byłeś od niedawna, jesteś nowym świeżym wolontariuszem. Ciekaw jestem Twoich wniosków, Twoich analiz, Twoich refleksji. Przyjechaliśmy w piątek wieczorem z moją żoną, zgłosiliśmy się do wolontariatu, gdyż dużo czasu nam zajęło, zanim dowiedzieliśmy się, co naprawdę dzieje się na wschodniej granicy Polski. Jesteśmy z Poznania. W oficjalnym obiegu do niedawna nie istniały takie informacje, nie wiedziałem, co się tutaj dzieje. Przyjechaliśmy, żeby spróbować pomóc komukolwiek przeżyć w tych lasach. Wiemy, że doskonale się tym zajmujecie. Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. Chcieliśmy mieć w to chociaż jakiś mały wkład. Niestety moje pierwsze wyjście do lasu w sobotę to było znalezienie ciała Amjada. Dzisiejsze wyjście do lasu okazało się zakończyć strzałami Straży Granicznej. To był pojedynczy strzał. Teraz powinniśmy słyszeć. Opowiedz, jak to wyglądało z twojej perspektywy. Był strzał, nie było? Strzał, oczywiście, tak jak wszyscy słyszeliśmy na filmie, jak ja słyszałem w rzeczywistości, padł. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że teraz trzyma mnie adrenalina, ponieważ nie czułem się niebezpiecznie w tamtym momencie i dopiero powoli dociera, że jeśli to rzeczywiście była ostra amunicja, jeśli ta kobieta strzelała z broni ostrej, to i dzieje się to w polskim lesie bez najmniejszej przyczyny. Nie mogliśmy stwarzać dla nikogo żadnego zagrożenia. No to nie jest bezpieczny kraj. Czy będziesz miał jeszcze siłę, żeby wrócić do lasu? Przyjedziesz jeszcze do nas na dyżur i pójdziesz na kolejne poszukiwania? Po to przyjechaliśmy z żoną, żeby starać się pomagać. Zostajemy tutaj do niedzieli, także do soboty mamy nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję przydać się chociaż trochę. Dziękuję Ci bardzo za wizytę, za spotkanie. Przepraszamy za te kłopoty techniczne, jeżeli chodzi o dźwięk podczas rozmowy z Tobą, ale to było bardzo ważne świadectwo. Dziękuję, że jesteś i wspierasz nas w działaniach. Michał Nowacki z Poznania. Dziękuję, pozdrów żonę. Do zobaczenia. A teraz łączymy się z Katarzyną Mazurkiewicz-Bylok, z Kasią Mazurkiewicz-Bylok. Słyszymy się, Kasiu? Ja Ciebie bardzo dobrze słyszę. Ja Ciebie też słyszę. Kasi nie było na tych dzisiaj poszukiwaniach, na tym patrolu, ale to wszystko też koordynowałaś zdalnie. Składałaś ekipę wolontariuszy, którzy właśnie wyruszyli. Kasiu, następnym razem, jak będziesz też przygotowywała taką akcję, będziesz miała jakieś dylematy, kogo wziąć, kogo wysłać, kogo nie wysłać, czym to się może skończyć? Tak, bo za każdym razem, kiedy wiemy, że nasi przyjaciele są w lesie, że udzielają pomocy, będziemy mieć świadomość, że ten las nie jest bezpieczny. Teraz już wiemy, że wchodząc do lasu trzeba się liczyć z tym, że nagle ni stąd, ni zowąd padnie strzał, ni stąd, ni zowąd wyskoczy z krzaków umundurowany strażnik i powie: o, to wy, Polacy, dziwne. Byleby taki strzał nie skończył się trafieniem. Czy to jest w ogóle niespodzianką dla Ciebie, że do takiej sytuacji doszło? I do takiej reakcji później tak na uwagi naszych przyjaciół? Ja chciałabym odpowiedzieć na te obie sytuacje, ponieważ
po pierwsze, od jakiegoś czasu mamy takie poczucie, że przemoc na granicy i to ze strony polskich służb eskaluje. I zarówno wiemy to od osób szukających azylu, jak i sami to po prostu chciałabym, że już czasu dostajemy sygnały o pobiciach, o pryskaniu gazem w oczy również dzieciom, osobom, które znajdują się przy płocie granicznym. Dostajemy drastyczne zdjęcia, również na nasz telefon alarmowy, ale też chciałabym wspomnieć tutaj o organizacji Hope and Humanity Poland. To są dziewczyny, które pomagają i wolontariuszki, które pomagają osobom po pushbackach, więc te osoby po kontakcie z naszymi polskimi służbami są w bardzo złym stanie. Są pobici, okradzeni, często są pozbawieni ubrań, butów, są polewani wodą i ta przemoc wobec nich eskaluje. To, w czym my jesteśmy, trwa już 2 lata i jakby przeszliśmy chyba kolejne stopnie takiej eskalacji od współczucia, które słyszeliśmy w Usnarzu, aż po to, co mamy teraz, aż po to, że jeden z ludzi został postrzelony w kręgosłup, leży w szpitalu, aż po tym, że służby nie patrzą, do kogo i w jaki sposób oddają strzał, gdzie obchodzenie się z bronią to jest naprawdę poważna sprawa i ja miałam wielką nadzieję, że służby, które tą broń mają w ręku, o tym doskonale wiedzą. No, dzisiejsza sytuacja pokazuje, że sytuacja wygląda inaczej. Jakby razi mnie bardzo zachowanie funkcjonariuszy, którzy wyskakują z tych krzaków i tutaj próbują obrócić sprawę w żart, co jest dla mnie niebywałe. To była chyba ich jakaś taka psychiczna obrona, psychiczne wyparcie i takie na prędce wymyślone usprawiedliwienie, odwrócenie uwagi, bo oni wiedzieli, co zrobili. Wiedzieli, że oddali strzał, oczywiście, zobaczyli, że to byli Polacy. Zadałem ci pytanie, czy to jest zdziwienie, że taka była reakcja, bo ja się zupełnie nie dziwię. Niedawno opublikowałem nagranie rozmowy, fragment rozmowy z żołnierzem. To było nagranie tuż przy płocie. To nie było świeże nagranie, ale trzymałem je bez jeszcze publikacji ze względu na to, że ten żołnierz wykazał się godną postawą na pograniczu. Pomagał też ludziom i dlatego nie chciałem jak gdyby narażać go na niebezpieczeństwo. Odczekałem wiele miesięcy, żeby opublikować to, oczywiście anonimizując go, nie pokazując twarzy i nie zmieniając mu głos. Ale on wtedy podczas tego spotkania powiedział, czego nie udostępniłem na nagraniu, że ma pan szczęście, że spotkał pan dobrego żołnierza, który pana nie pobije, który nic panu nie zrobi, bo następnym razem, jak pan spotka kogoś i pan będzie miał pretensje, że ktoś ma przy sobie broń, że rozmawia z panem właśnie w taki, a nie inny sposób, będzie zamaskowany, obiją pana kolbami i tyle tego. To mi powiedział żołnierz. On powiedział, że jego koledzy są zdolni na przykład obić mnie, kogoś takiego jak ja, kolbami. Polaka, miejscowego, który tam się urodził, tam mieszkał i teraz mieszka niedaleko. Ta agresja jest wszechobecna. I służby były pod parasolem, polskie służby były pod parasolem ochronnym i dziennikarzy i też sam uważałem bardzo z tym, jak opisywać wasze działania, strażnicy i żołnierze i policjanci też, bo my mieliśmy pewność, wiedzieliśmy, co Białorusini potrafią robić okropnego, ale nie chcieliśmy generalizować, że wy polscy, nasi funkcjonariusze wszyscy jesteście agresywni, źli, nieczuli, bo wiemy, że tak nie jest. I zawsze, jeżeli ktoś mówił coś o was źle, nie podając przykładów, ja sam, być może Kasiu pamiętasz, zwracam uwagę, słuchajcie, mówmy o tym, co wiemy na pewno. Mówmy o tym, co wiemy na pewno, co udało nam się zdokumentować. Bo trudno było czasami też uwierzyć, że polscy funkcjonariusze są zdolni do bestialskich czynów. Ale są zdolni. I my te dowody zbieramy. I to dzisiaj też zobaczyliście efekt tego. Efekt nagonki, Kasiu, która trwa już nie tylko na uchodźców, ale i na aktywistów od dłuższego czasu.
Tak, chciałabym wspomnieć o jednej sytuacji, kiedy została zaaresztowana aktywistka, kiedy została zaaresztowana Ewa, aby przykryć aferę PiS-ową. Udostępniliśmy nasze apele w mediach społecznościowych i co usłyszeliśmy, że powinno się nas stać, że ja już odpęczam broń, widząc aktywistów. I to jest nawoływanie do przemocy, to jest nawoływanie do tego, żeby ktoś chciał nam zrobić krzywdę. Po mnie będzie mówić Karolina. Teraz zacytuję, bo Kasiu, wspominasz o tym w wpisie Cezarego Gmyza, pracownika rządowej szczujni, zwanej TVP, który jest korespondentem z Berlina i on to właśnie udostępnił nagranie z tobą, być może screena nawet zrobił z tego, znaczy z mojego wpisu i napisał coś takiego. Jak słyszę aktywista, w cudzysłowie, odbezpieczam mojego Browninga, oważ aresztowana aktywistka handlowała żywym towarem po 5000 euro za głowę. Wydał już wyrok na Ewę i odbezpiecza swoją broń. Tak pisze. Takiej retoryki używa. Tak. To jest niby dziennikarz, ale to jest po prostu... Przypomnijmy, Ziemkiewicz też mówił, nawoływał do jakiejś agresji. Tam Kamil Syler też zgłaszał do prokuratury jeden z jego wpisów. To mówili ludzie, tak, którzy mają jakiś posłuch, mają jakieś zasięgi. O mnie Joanna Lichocka, ja to przypominam, mówiła hiena roku ze znakiem zapytania. Pereira na portalu TVP Info, którego był, nie wiem czy jeszcze jest dyrektorem, mam nadzieję, że jeżeli jest to już niedługo, pisał, że właśnie hieny od dzieci z Michałowa. Porównywał nas, szukających tych zmarłych tutaj na pograniczu, do hien. Ta nienawiść była nakręcana. Dlatego nie ma żadnego zdziwienia, że padł ten strzał na widok naszych aktywistów, naszych przyjaciół. Tak, ja też chcę wspomnieć o tym, że wystarczy wejść pod jakikolwiek wpis na Twitterze Straży Granicznej i tam widać tą nakręcającą się agresję. Tam widać informacje: zaminujcie, strzelajcie, ostra broń. Tam jest bardzo dużo nawoływania do przemocy i no, pytanie, czy właśnie takim społeczeństwem chcieliśmy być, gdzie służby stają się postrachem dla ludzi, gdzie służby mogą zadecydować po prostu, że do kogoś sobie strzelą. Gdzie my żyjemy już od tylu lat i dlaczego jeszcze tkwimy w tym, jakby się wydawało, mogłoby się wydawać sennym koszmarze, gdzie padają strzały na widok aktywistów, gdzie umierają ludzie, bo polskie służby przerzucają ludzi, cudzoziemców, jak te piłki w grze pomiędzy granicą i polską, i białoruską, i z tymi Białorusinami właśnie z reżimem, z krwawym reżimem Łukaszenki zrównują się i mają ludzkie życie za nic. I śmierć takiego człowieka... Proszę bardzo. Jeszcze chciałabym, Piotrek, jakby poruszyć tą sytuację, no bo strzał padł w obecności nas, Polaków. Straż Graniczna była zaszokowana tym, znaczy nas, no, przyjaciół moich, którzy tam byli, była zaszokowana tym, że oni tymi Polakami są, ale to nie zmienia faktu, że gdyby to nie byli Polacy, gdyby to byli cudzoziemcy, to w żadnym razie ta sytuacja nie byłaby okej. Chciałabym, żeby to też wybrzmiało, że wiele takich sytuacji odbywa się bez polskich obywateli, którzy na to patrzą, na to wejdą. Że w momencie, kiedy jest tylko 1 na 1 Straż Graniczna, uchodźcy, to ci ludzie nie mają jak się bronić. Ja chciałabym też nawiązać do tego, że przez te ponad 2 lata kryzysu nie wyłapałam żadnego udokumentowanego aktu przemocy uchodźców wobec na przykład ludności cywilnej. Jedyne co mamy, to, że ktoś rzuca kamieniami czy patykami, czy strzela procy zza białoruskiego płotu. I to są nagrania tylko z tych zamieszek w Kuźnicy, gdzie sprowokowanych przez Białorusinów, tak, gdzie za ludźmi stali mundurowi białoruscy z bronią.
A tutaj te informacje, na przykład po ujawnieniu informacji o postrzelonym Syryjczyku, Straż Graniczna publikowała zdjęcia zniszczonego auta, twierdząc, że to cudzoziemcy zaatakowali, ale nie dopisali strażnicy, czy to byli cudzoziemcy białoruscy, czy może z innych państw, bo już dowodów na to zabrakło. Dokładnie. Chciałam powiedzieć, że my tych ludzi z Jemenu, z Syrii, Afganistanu, ludzi z Afryki spotykamy w lesie. I ja to już wielokrotnie mówiłam i chciałam wielokrotnie zaznaczyć, my tych ludzi spotkaliśmy setki, jeżeli nie tysiące. Podejrzewam, że to są tysiące. Nigdy w życiu nikt nas nie zrzucił kamieniem, patykiem, nikt nie zrobił nam krzywdy. Więc jakby co innego idzie w przekazie medialnym, co innego widzimy na żywo. Ja jestem absolutnie pewna, że Straż Graniczna i funkcjonariusze czy Straży Granicznej, czy wojska widzą, czy ci ludzie, po prostu jak się ci ludzie zachowują i tym bardziej to nie usprawiedliwia agresji wobec nich, bo ci ludzie są po prostu bezbronni. Dziękuję, Kasiu, za spotkanie. Dziękuję też za pomoc w zorganizowaniu tego programu, no bo bez twojej presji pewnie by dzisiaj nie doszło do takiego spotkania. A teraz połączymy się z Karoliną Mazurek, Katarzyna Mazurkiewicz-Bylok. Dziękuję jeszcze raz, Kasiu, za to spotkanie. Z nami Karolina Mazurek, która jest w Białymstoku, która opiekuje się wujkami Syryjczyka. Słyszymy się, Karolino? Aha, nie słyszę dźwięku. Nie słyszę dźwięku. Jeżeli nie ma dźwięku, to trzeba będzie zrestartować połączenie. Dobrze. Karolina, to zróbcie tak, jeżeli mnie słyszycie, wyjdźcie z tego połączenia i wejdźcie jeszcze raz. A ja powiem, co właśnie w tym momencie robi Karolina i gdzie jest. Karolina jest w Białymstoku, opiekuje się 2 mężczyznami. Są to wujkowie zmarłego Syryjczyka, którego ciało odnaleziono 23 października tego roku niedaleko wsi Dobrowoda. Panowie przyjechali, na co dzień mieszkają w Holandii. Niestety, tak jak oni dostali się tam, nie miał możliwości dostać się do Europy członek ich rodziny i też dzięki pomocy Anity, Polki, która mieszka od 30 lat w Holandii i też pracuje w organizacji pomagającej uchodźcom i współpracuje z jednym z wujków, który jest tłumaczem w tej organizacji. Dzięki jej pomocy udało się połączyć właśnie rodzinę zmarłego chłopaka z polską prokuraturą, z polską policją. Wczoraj pojawili się w Polsce. Karolina Mazurek odebrała ich z lotniska, przywiozła do Białegostoku i dzisiaj towarzyszyła im, wożąc właśnie czy to na Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, czy też do Zakładu Medycyny Sądowej na okazanie ciała. Oficjalnie już potwierdzono tożsamość zmarłego Syryjczyka. Tak, to jest bliski właśnie tych 2 mężczyzn. Prokuratura, chcąc pójść na rękę i korzystając z tego, że jeszcze ci panowie są w Polsce, jutro też będą, robi wszystko, by jutro doszło do pogrzebu. Pogrzeb będzie opłacony przez gminę Dubicze Cerkiewne, ponieważ prokuratura uznała, że to na terenie tej gminy znaleziono ciało człowieka. Rodziny nie stać, rodziców bliskich w Syrii na opłacenie tego pogrzebu. O wszystkim został powiadomiony też imam Aleksander, który odprawia te wszystkie muzułmańskie nabożeństwa pogrzebowe ludzi, którzy tutaj umarli na pograniczu i pogrzeb powinien odbyć się w Bochonikach. Mówię powinien, bo wszystko na to wskazuje, bo jest dobra wola i pracowników socjalnych z Dubic Cerkiewnych. Imam też tutaj jest w gotowości, jest też zakład pogrzebowy, który zajmie się pochówkiem. Brakuje jeszcze jednego dokumentu z prokuratury. Jutro od rana będę pilnował, żeby ten dokument trafił i do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i do zakładu pogrzebowego. Chodzi o akt, o zgodę taką prokuratury na wydanie ciała z Zakładu Medycyny Sądowej konkretnej firmie pogrzebowej. I jeżeli to wszystko uda się spiąć, a wierzymy, że tak będzie, to jutro po godzinie 15 pewnie gdzieś wieczorem odbędzie się ten
pogrzeb. Dostaję tutaj pytania. Pamiętacie pogrzeb ostatni, który odbył się w Narewce i artykuł w Okopres? Trudno było zorganizować ten pogrzeb, trudno było przywrócić nazwiska ludziom. Artykuł w Okopres opowiadający o tym, co się tam gdzieś wydarzyło, też pokazał opinię kilku osób aktywistycznych, które to, co ja robię, czyli informuję, transmituję na żywo też, żeby rodzina zobaczyła to nagranie, przygotowuję relację filmową, też żeby rodzina mogła zobaczyć to w lepszej jakości. Zostało to nazwane show medialnym, a informowanie przeze mnie na Facebooku o terminie pogrzebu, na który te osoby przyjechały hardkorowym sposobem takim właśnie. I było mi bardzo przykro, nie ukrywam, rozmawiałem też z autorką tego artykułu, bo jeżeli chodzi o relacje tego typu aktywistów, tych aktywistów ze mną, proszę bardzo, poświęćcie oddzielny artykuł, opiszcie to, ale na pogrzebie, na którym też jestem i w którym biorę udział, ja to też przeżywam i nie jest mi łatwo czytać właśnie w relacji z pogrzebu, na który ci wszyscy ludzie przyjechali, bo przyłożyłem do tego rękę, bo poinformowałem, bo stanąłem na głowie, żeby była tabliczka z nazwiskiem jednym czy drugim. Później w relacji z pogrzebu za to, co zrobiłem, czytam o sobie takie teksty. I tutaj właśnie też chciałem od razu się odnieść do wiadomości, którą dostałem w trakcie tej audycji. Wiadomość dostałem od Agnieszki, właśnie od autorki tego artykułu. Właśnie, że Agnieszka chciałaby porozmawiać ze mną też o ocenie tych moich działań. Ale Agnieszko, ale nie na pogrzebie. Nie na pogrzebie. Inny czas, inne miejsce, proszę bardzo. Niech redakcja Okopres zajmie się tymi relacjami też w środowisku aktywistycznym. Nie mamy nic do ukrycia. A teraz wracamy do połączenia z Karoliną Mazurek. Słyszymy się teraz? Słyszę Ciebie, nie wiem, czy Ty mnie słyszysz. Słyszę, Karolino, bardzo dobrze. Jak ja słyszę, to też słyszą Ciebie nasi widzowie. Super. Karolino, Ty jesteś w tym momencie w mieszkaniu razem z bliskimi zmarłego Syryjczyka. Powiedz, jak przeżywają to oni? To jest dwójka. Oni przeżywają strasznie, dlatego że tu oprócz utraty siostrzeńca jest poważna choroba jego mamy, a ich siostry. Są malutkie dzieci, małe dzieci, które zostały w kraju pochodzenia. Wiadomo, w Syrii jest wojna, jest niemożliwością dostać paszport, stamtąd się wydostać. No, najwidoczniej nie wiedział, że kiedyś gdzieś tam można było wizy od naszych uczciwych rządzących zakupić na lewo. W każdym razie no, reakcja, oni przyjechali, byli naszykowani na to, że przyjechali zobaczyć ciało swojego krewnego, natomiast po tym jak rzeczywiście rozpoznali ciało po całym przesunięciu, ludzie, którym ktoś coś wyrwał, oni nie potrafili do końca się odnaleźć, oni nie potrafili nawet do końca wypowiedzieć swoich myśli. Ja mam ze sobą tłumacza, żeby dobrze rozumieć, bo oni rozmawiają w języku arabskim. Więc, pozdrów swojego tłumacza i pozdrów Mariusza i powiedz, że tam też te szepty z boku to słyszymy. Tak. Greetings. No, tutaj te szepty z boku, bo oprócz tego mamy jeszcze drugiego psa, tak? No bo jeden pies jest u Mariusza, drugi u mnie. Karolina, ale nie zwalaj szeptów chłopaków na psa, okej? Nie, na psy, które oni uspokoili. A, żartuję, no, okej. W każdym razie wracając tak do rodziny zmarłego, troszkę byli naszykowani, ponieważ myśmy się spotkali w dniu wczorajszym z poprzednią rodziną, która dzisiaj wyjeżdżała rano, tak, z rodziną zmarłego Somalijczyka. I rozmowa wujka Somalijczyka zmarłego przez tłumacza oczywiście, tak, właśnie z wujkami zmarłego Syryjczyka.
troszeczkę ich naszykowała, czego mogą się spodziewać, ale na śmierć, na pokazanie ciała nikt nie jest nigdy gotowy, słuchajcie. To nie jest tak, że my możemy się przygotować na taki widok, na takie psychicznie, na takie zdarzenie, na to, że musimy wziąć tą rodzinną odpowiedzialność, tak, bo jesteśmy w obcym kraju, daleko, nie wiemy, co się stało. Tu informacja oczywiście jest jak zwykle, tak, zatrzymanie akcji serca i krążenia, więc nie sądzimy, żeby była jakakolwiek inna informacja przy jakimkolwiek innym zgonie, prawda? Chociaż możemy się spodziewać, że na przykład był to strzał, tak? Jakiś inny zgon. Ale no, pytania cały czas, a kiedy dostaniemy papier, kiedy dostaniemy właśnie dokumentację typu, co było przyczyną śmierci, bo nam powiedzieli coś o sercu i to tak na tej zasadzie. Natomiast co jest dla nich ważne i to jest ważne dla wszystkich wyznawców islamu, pochowanie muzułmanina najprędzej jak to jest możliwe. Dlatego właśnie takie ciśnienie w dniu dzisiejszym zostało spowodowane, żeby ten pogrzeb odbył się jutro. Ja tylko przypomnę, piątek dla muzułmanów to jest jak niedziela dla chrześcijan. Więc tutaj dla nich, oni wręcz błagali, żeby coś zrobić. Ja wiedziałam, że ty jesteś, Piotr, zajęty, nie miałam odwagi tyle dzwonić do ciebie, przecież robisz jeszcze inne rzeczy, tysiące rzeczy, tak? A oni cały czas, czy damy radę, bo my byśmy chcieli, ale mimo wszystko bardzo by chcieli, żeby nie pokazywać ich twarzy. No właśnie tutaj zaznaczmy i od razu, jeżeli oglądają nas dziennikarze, jeżeli oglądacie nas ci, którzy jutro planują, pojawić się na pogrzebie, będzie nam bardzo miło, na pewno dla rodziny będzie bardzo miło, jeżeli będziecie. Jest prośba o jedno, byście nie filmowali, nie robili zdjęć wujkom zmarłego. Proszę o anonimowość. Oczywiście na pewno jestem przekonany, że kondolencje każdy z nich przyjmie i wyrazy współczucia, ale ze względu na sytuację polityczną w Syrii proszę o to, by nie pokazywać ich twarzy. I jednocześnie również proszą, żeby jak najbardziej ograniczyć pokazywanie imion, ale tutaj oni to tłumaczą dziećmi. Po prostu boją się tego, że dzieci gdzieś przez przypadek w internecie zobaczą i będą spędzały życie na tym, że będą oglądać filmy czy też relacje z pogrzebu ojca, nie mając pojęcia do końca, co się stało. Także tutaj też, żeby po prostu oni chcą uniknąć tego też, żeby dzieci miały ten przekaz z mediów, chcą to zrobić delikatnie. Rodzinie najbliższej, tak, czyli mamie chorującej i żonie zmarłego, oni dopiero informację o śmierci przekazali w dniu dzisiejszym. Tu żeśmy widzieli też, że żona jeszcze wczoraj udostępniała posty na grupach dla migrantów, pytając się o swego męża i tak dalej. Oni po prostu mają też potężne dylematy, jak to zrobić. Jak to zrobić, żeby czasami nie zaszkodzić, żeby ta śmierć nie spowodowała kolejnych śmierci. Są w trudnej sytuacji i rzeczywiście mamy doświadczenie z tymi rodzinami. Są takie rodziny, nawet z tych samych państw, które proszą, tak jak ostatnio na pogrzebie w Narewce, bliscy i z Jemenu zmarłego chłopaka i z Syrii czekali na taką transmisję, czekali na te nagrania, ale mieliśmy też przypadki, chociażby z Etiopii, rodziny chłopaka, który został odnaleziony w styczniu tego roku. Pomagaliśmy im. Ty byłaś, Karolina, z rodziną tutaj na okazaniu ciała, ale rodzina prosiła, żebyśmy właśnie nie publikowali zdjęcia chłopaka i jego danych. Ciało jego zostało przetransportowane do Etiopii, a w międzyczasie też odbywał się pogrzeb Mahlet, Kassy. I dlaczego tak o niej dużo mówimy? Bo rodzina prosi nas o to, żebyśmy o tym mówili. Dlaczego mówimy tak dużo o Issie z Syrii, 24-letnim, czyli o Jezusie? Bo jego rodzina nas o to prosiła. A jutro, wiadomo, to też będzie tam ta tabliczka z imieniem i z nazwiskiem,
ale w tych naszych relacjach nie będziemy pokazywali tej tabliczki, nie będziemy pokazywali też twarzy wujków zmarłego Syryjczyka. My wiemy od początku, kim on jest, przekazaliśmy nasze też uwagi prokuraturze i wczoraj też, to jeżeli wspomniałaś o rodzinie zmarłego Somalijczyka, jego ciało zostało, zmarł 22 października, dzień przed tym Syryjczykiem, w obecności Straży Granicznej i przyjechała jego ciocia z Anglii z mężem i przed okazaniem ciała powiedzieli, że oni chcą opowiadać o nim, że oni chcą opowiedzieć jego historię. Nie wiem, może też powiedzą, gdzie został pochowany, ale w ogóle oni tego chcieli. A po okazaniu ciała, gdy wyszli, byli w szoku i też poprosili właśnie o podobną dyskrecję. Dlatego w naszych postach nie widzicie imion i nazwisk tych, którzy zmarli. Dla rodzin to jest szok. Na początku myślą inaczej, później też mogą zmienić zdanie, ale my dostosujemy się do tego, jakie będą mieli życzenia i prośby. Zaczęliśmy dzisiaj od tej agresywnej, wyjątkowo dramatycznej sytuacji. Strzał w obecności na widok naszych przyjaciół z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Ta spirala nienawiści też nakręcana wobec nas, aktywistów, rośnie. Ty też, Karolina, jesteś ofiarą takiej przemocy, no bo to twój samochód był niszczony, to twoja klatka schodowa była zamalowywana. Mieszkasz w Ostrowie Wielkopolskim, ktoś zorientował się, że działasz na pograniczu, pomagasz ludziom w drodze i atakował ciebie. Czy został ujęty? Jak to wygląda? Czy ataki się powtarzają? Na ten moment, po tym jak zmieniłam samochód, ale tamten samochód nadal jest i on jest używany, chwilowo jest cisza. I teraz trudno to wyczuć, ponieważ ja byłam również kandydatką do Sejmu, tak? Trudno wyczuć, czy jest przyczyną to, że ktoś się zaczął obawiać, że to pójdzie już jako podłoże polityczne, czy też, jak słyszałam, nie mogę powiedzieć od kogo, ale główny podejrzany podobno zajmuje się w tej chwili drobnymi kradzieżami, bo go nie stać na spreje, na jakieś tam druki, na jakieś tam niszczenia, coś tam. Jakaś przyczyna jest, natomiast dłuższe przerwy w tym niszczeniu już się zdarzały. Więc ja jestem przekonana, że prędzej czy później ten atak znowu nastąpi, dlatego że ja nie zamierzam przestać robić tego, co robię i nie zamierzam się ukrywać, tak jak nikt z nas się nie ukrywa, bo no, my nie robimy nic złego. Wręcz przeciwnie, tak? My cały czas wyręczamy państwo polskie w tym, co ono powinno robić i ratujemy życie ludzkie. Więc dlaczego mielibyśmy się ukrywać, tak? No a padanie ofiarą hejtu, no jeżeli chodziłoby to tylko i wyłącznie o mnie, prawdopodobnie wsiadłabym w ten samochód, pojechała, gdzieś tam się zakamuflowała, gdzie indziej. Natomiast tutaj ja mam strach cały czas o dziecko, o to, że gdzieś w ciemnej ulicy kiedyś na zakupy wyjdzie wieczorem podopieczny mój i tłumacz jednocześnie, tak? I jemu się coś stanie. Także te obawy to się nakręca spirala strachu, tak? Nie o siebie, ale właśnie o innych. I niestety z tym należy coś robić i tutaj kolejny apel, pewno już tysięczny, tak, do budującego się rządu polskiego, żeby może większy nacisk na to, co się dzieje, większa uwaga na to, co się dzieje, żeby wprowadzić te zmiany. I na pewno z racji tego, że właśnie startowałam w tych wyborach, tak, albo inaczej, byłam wystawiona w tych wyborach i gdzieś tam nawiązały mi się nowe kontakty, na pewno będę dalej sprawy tego, co się dzieje i tych strzałów w dniu dzisiejszym, tak, i tego hejtu i przyjmowania przestępstw z nienawiści przez służby typu policja, tak, klasyfikowania przestępstw, będę cisnęła przez polityków wszelkimi drogami, bo nie można tego zostawić, tak. Dziękuję, Karolina, dziękuję za twoje poświęcenie, dziękuję za twój przyjazd do Białegostoku.
Do zobaczenia jutro na tej smutnej uroczystości, jaką będzie pogrzeb młodego człowieka z Syrii, który zmarł. Tylko jeden apel jeszcze. Ja wiem, że każdy chciałby pożegnać najlepiej te osoby zmarłe, natomiast naprawdę w obrządku muzułmańskim niedopuszczalny jest śmierć. Dobrze. To już nad tym będzie czuwał imam Aleksander. Dziękuję, Karolina. Trzymaj się ciepło. To był program poświęcony wydarzeniom tym, które miały dzisiaj miejsce. Strzał strażnika granicznego, dokładnie strażniczki granicznej, na widok aktywistów Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. To dramatyczne tygodnie ostatnie. Ludzie umierają w lesie, organizujemy pogrzeby. Jesteśmy też z tego względu w różny sposób zaczepiani, nie tylko strzałami. Ale ja chciałem też powiedzieć o człowieku, którego śmierć nałożyła się w tym czasie na te wszystkie inne wydarzenia. Piotr Nagłowski, poznałem go dzięki temu, że wspierał mnie na kanale Czaban Robi Raban. To jeden z moich patronów, jeden z pierwszych moich patronów, który zaufał temu, co robię. Piotrek to się okazało też i koneser muzyczny, człowiek, który w latach 80. współtworzył Jarocin, no festiwal dla mnie kultowy, na którym zawsze chciałem być i byłem w drugiej klasie liceum. Piotrek był też szefem firmy fonograficznej w latach 90. Wydawał wielkie zespoły. Był znany w tej branży muzycznej, o czym dowiedziałem się znacznie później. Piotrek też ma pochodzenie, pochodzi też po części z Iraku. W jego żyłach płynęła krew właśnie ludzi z tego państwa. Wspierał to, co robiliśmy na pograniczu. Wspierał działanie swojej ówczesnej partnerki, Sanny Figlerowicz. I zawsze można było na niego liczyć. Sanna mówiła mi niedawno o tym, jak Piotrek, też obserwując to, co robię, cieszył się z mojego rozwoju. Piotrek potrafił do mnie też zadzwonić po rozmowach, chociażby ze Zbigniewem Hołdysem, i podzielić się uwagami, swoim wsparciem. Gdy był na Podlasiu, też zależało mu, żeby się spotkać ze mną. Udało się. Piotrek został pochowany na początku tego tygodnia na warszawskich Powązkach. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich Piotra.